Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Luczyn po godzinach. Pod poprzednim LPG z montażem i testem dodatkowego oświetlenia marki Osram, ratującego nam tyłki w nocy na zbyrach i jednocześnie nie kosztującego majątku, pojawiło się sporo komentarzy z prośbami o sprawdzenie lamp, ale przeznaczonych i dopuszczonych do użytkowania na drodze. Ponieważ zdecydowana większość motocyklistów trzyma się wyłącznie asfaltu, a tam potrzebne są lampy z homologacją drogową, zapytałem przedstawicieli marki Osram, czy chcieliby zasponsorować taki dodatkowy materiał o światłach na szosę oraz przekazać kolejne lampy do rozdania wśród Was na początek sezonu. Do tematu podeszli bezproblemowo i bardzo entuzjastycznie, także w tym LPG sprawdzimy wszystkie lampy z ich oferty spełniające kryteria motocyklowe, czyli takie, które pasują rozmiarami oraz wagą do montażu na motocyklu, dodatkowo nie kosztują za dużo, nie pobierają masy prądu, a zrobią dużą różnicę w nocnej jeździe po drogach utwardzonych. Tak jak wspominałem, większość lamp z tego filmu będę rozdawał. Dotyczy to osób, które zasubskrybują kanał lub już są jego subskrybentami, dadzą łapę w górę pod tym filmem i zostawią komentarz z informacją, która lampa z tego zestawienia by im się najbardziej przydała oraz czy jeżdżą po asfalcie, po zbyrach, czy może mieszają na co dzień oba te światy. Więcej szczegółów na ten temat na końcu filmu. Z dodatkowymi światłami śmigamy co prawda dopiero od stycznia, ale szczerze muszę Wam przyznać, że nie chciałbym już jeździć bez nich. I to zarówno po drogach, jak i po zbyrach. Szkoda, że nie zainwestowaliśmy w to wcześniej, tylko dopiero teraz po niemal 10 latach jazdy. Ilość zwierząt i przeszkód, jakie udało nam się dostrzec z daleka i bezpiecznie ominąć, i ilość sytuacji, które bez dodatkowych świateł byłyby mocno ryzykowne, a tak mieliśmy po prostu mnóstwo czasu na reakcję, zdecydowanie uzasadnia wydatek tych kilku stówek. Także gorąco polecam każdemu, kto jeszcze na własne oczy nie widział, jaką różnicę robi nawet jedna dodatkowa lampa. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o produktach marki Osram. Zachęcam do ogólnego zainteresowania się tematem, wybrania sobie co tam komu pasuje, bo naprawdę jest to jedna z niewielu rzeczy robiąca dużą różnicę i faktycznie mogąca uratować nam tyłek w nocy na dwóch kółkach. Zwróćcie tylko szczególną uwagę na to, co wybieracie. Lampa lampie zdecydowanie nierówna i samo to, że coś będzie drogie, nie znaczy jeszcze, że spełni Wasze oczekiwania. Dokładnie tak jak było w przypadku moich pierwszych lamp akcesoryjnych. Do tego filmu przejrzałem całą ofertę marki Osram i wybrałem wszystkie lampy spełniające niezbędne kryteria oraz posiadające w opisie informacje o dopuszczeniu do stosowania w ruchu drogowym. Te lampy mogą być używane jako dodatkowe światła drogowe, czyli tak zwane długie. Żadne z tych lamp nie mogą być stosowane jako standardowe światła mijania. Jeśli macie kulawe halogeny, jak na przykład ja w dużym KTM-ie czy MT-07, to polecam wymianę na najmocniejsze możliwe żarówki, na przykład Nightbreakery. Sam tak zrobiłem w obu motocyklach i mimo, że dalej im daleko do jasności LEDu, to różnica jest zauważalna gołym okiem. Kogo interesują porady montażowe i inne zagadnienia związane z instalacją, to polecam poprzednią część, w której było to wszystko pokazane i omówione. Kolejność sprawdzanych lamp jest ułożona według mocy deklarowanej przez producenta. Teraz obejrzymy sobie wybrane lampy i sprawdzimy punktowe natężenie światła każdej z nich na identycznej odległości. Pomiary oświetlenia, czy nawet same zagadnienia lumenów, luksów i tak dalej, to temat rzeka. Nawet dwie lampy o takiej samej mocy mogą dawać zupełnie inne wyniki natężenia światła na mierniku, bo wystarczy, że jedna ma soczewkę rozpraszającą światło na boki w celu lepszego doświetlenia pobocza, a inna soczewkę skupiającą światło, by uzyskać jak największy zasięg. W każdym razie, już bez wchodzenia w te wszystkie definicje i niuanse, tutaj mamy po prostu wspólny mianownik w postaci identycznych warunków pomiaru i identycznej odległości, a wynik traktowany z lekkim przymrużeniem oka da nam po prostu dodatkowy punkt odniesienia przydatny w ocenie pracy każdej z tych lamp. Zobaczymy także, jak te wyniki przekładają się na realne oświetlenie drogi przed nami. Przygotowałem na tę okazję specjalny statyw i zarobiłem końcówki wszystkich lamp, tak byśmy mogli w łatwy i szybki sposób uruchamiać każdą z nich do porównania w tych samych warunkach. Pokażę Wam, jak świecą zarówno na drodze gruntowej, jak i asfaltowej, tak żeby każdy mógł wyciągnąć własne wnioski. Na koniec zrobię jeszcze krótkie podsumowanie ze swoją opinią. Na pierwszy ogień idzie jedna z najmniejszych lamp z 6 diodami LED o łącznej mocy 14 W. Lampa ma około 18 cm długości, tylko 4 cm wysokości i 5,5 szerokości. Z tego co widzimy po schemacie, zapewnia skupiony strumień światła, sięgający ostatnim luksem na odległość do 190 metrów. Te lampy udało mi się znaleźć w cenach od niecałych 300 zł w górę. Maksymalna ilość luksów, jaką udało się osiągnąć na odległości 5,3 metra, to 1760. Jak na 14 W mocy, lampa świeci całkiem przyzwoicie i oferuje spory zasięg, pewnie dzięki temu, że daje dość mocno skupioną wiązkę światła. Boki kadru przed nami pozostają dość mocno niedoświetlone, więc jako jedyna lampa pomocnicza do jazdy po zbyrach nadawałaby się według mnie raczej słabo, ale szerokość jezdni z małym naddatkiem oświetla bez problemu. Sam zasięg wydaje się jak najbardziej wystarczający. Do biało-czerwonych strzałek jest około 360 metrów w linii prostej, a do znaku ograniczenie prędkości do 70 i żółtej tablicy jest około 500 metrów. Dla osób mających mało wolnego miejsca na motocyklu
motocyklu lub szukających lampy o niskim zapotrzebowaniu na prąd, szczególnie tych, którzy chcą złożyć sobie jakiś komplet, jak najbardziej może być. Osobiście uzupełniłbym ją chociaż 2 bocznymi pchełkami, żeby widzieć więcej pobocza po każdej stronie, niezależnie czy miałbym jej używać na asfalcie czy w krzakach. Jedna z kolejnych najmniejszych lamp w ofercie to model FX125SP. Mamy tutaj jedną diodę mniej, czyli 5 sztuk zamiast 6, ale za to o wyższej łącznej mocy, bo 18 W. Lampa jest także trochę wyższa i szersza od poprzednika, ma tą samą długość wynoszącą około 18 cm, ale 5,5 cm wysokości i trochę ponad 8 cm szerokości. Po schemacie widzimy, że światło będzie również dość mocno skupione, z niewielkim doświetleniem szerszej strefy bezpośrednio przed motocyklem, ale sam zasięg powinien być jeszcze większy, ponieważ natężenie światła spada poniżej 1 luxa dopiero na 270 metrach. Takie lampy udało mi się znaleźć najtaniej od około 414 zł w górę. Maksymalna ilość luksów, jaką udało się zmierzyć na odległości 5,3 metra, to 3610, czyli w identycznych warunkach i na identycznej odległości mamy ponad dwukrotnie większe natężenie światła na mierniku niż w przypadku poprzedniej lampy o mocy 14 W. W praktyce ta lampa rzeczywiście ma większy zasięg, ale jednocześnie wydaje się dawać nieco węższy słup światła niż ta poprzednia. Daleko na ścieżce usiadzając, do którego docierają ostatnie promienie światła z tej lampy. Spot wydaje się nieco bardziej kwadratowy niż w przypadku innych lamp, ma bardzo wyraźne odcięcie, dodatkowo widzimy też te pola doświetlające pobocze tuż przy samym motocyklu. Tutaj możecie nieco lepiej zobaczyć, o czym mowa. Światło rozszerza się też nieco dalej od nas niż w przypadku poprzedniej lampy. Z taką charakterystyką lampa najlepiej sprawdzi się na asfalcie, gdzie wyższa prędkość powoduje, że potrzebujemy doświetlać przede wszystkim strefy dalej od nas, a nie te tuż przed motocyklem. Na zbyrach też może być z niej jeszcze pożytek, ale jeśli połączymy ją z jakimś krótkim i szerokim światłem. Trzecia lampa w tym zestawieniu to światło, z którym ja jeżdżę od stycznia tego roku, czyli model VX180SP. Jest to najbardziej płaska i zarazem najmocniejsza w tych wymiarach lampa typu spot w całej ofercie marki Osram. U mnie w połączeniu z 2 lampami bocznymi świecącymi bardzo szeroko sprawdza się świetnie, tworząc skuteczny, ale niedrogi zestaw o niewielkim zapotrzebowaniu na prąd. Całość bierze mi mniej prądu niż jedna z moich żarówek H11, a jasnością nie ma tego nawet jak porównać z takim halogenem. Mamy tu 6 diod o łącznej mocy 19 W. Długość lampy to około 19 cm, wysokości ma zaledwie 3,5 cm, a szerokości około 6,5. Przez to, że jest wyjątkowo płaska, mamy znacznie większe pole do manewru przy wyborze miejsca na montaż w motocyklu. Najtaniej można je dorwać od około 300 zł w górę. Warto też poszperać po ogłoszeniach, bo ja kupiłem jedną nową sztukę w zeszłym miesiącu za niecałe 240 zł. Patrząc na schemat widzimy, że mamy do czynienia z dość wąskim strumieniem światła, ale za to sięgającym najdalej ze wszystkich dotychczasowych lamp. Natężenie światła spada poniżej 1 luxa dopiero po 320 metrach. Maksymalne natężenie światła, jakie udało się uzyskać na mierniku, to 4210 luksów, czyli o niemal 17% więcej niż w przypadku poprzedniej lampy, która ma tylko o 1 W mniej i o niemal 140% więcej niż pierwsza lampa o mocy 14 W. Jak przy wszystkich lampach typu spot, boki kadru i tutaj pozostają dość mocno niedoświetlone. Różnica nie jest duża, ale jest to chyba najwęższa wiązka światła z całej tej trójki na pierwszych kilkudziesięciu metrach. Dalej zaczyna świecić nieco szerzej od poprzedników i spokojnie obejmuje szerokość jezdni oraz trochę pobocza z każdej strony. Natomiast sam zasięg światła i jasność ścieżki w linii prostej przed nami jest najlepszy ze wszystkich tych trzech świateł. Ta lampa daje delikatne doświetlenie pobocza bardzo blisko motocykla i ma niemal idealnie równą linię odcięcia światła, która nie rozprasza nas tak jak te wszystkie kształty w poprzedniej FX125. Ta nieduża lampka świeci już lepiej niż 99% fabrycznych świateł długich we wszystkich motocyklach. W połączeniu z czymś, co doświetli nam trochę pobocza na pierwszych kilkudziesięciu metrach, to solidny wybór zarówno na asfalt, jak i na zbyry. U mnie taki zestaw zrobił różnicę dosłownie jak dzień do nocy. Były też już wielokrotnie uderzane i zalewane. Przy takiej cenie i takim poborze mocy nie mogę złego słowa powiedzieć. Ta lampa występuje również w wersji XL, która świeci jeszcze lepiej, ale o tym za chwilę w dalszej części materiału. Teraz pora na światła w nieco innej formie. Mowa o VX80WD. Są to jedyne okrągłe lampki w ofercie marki Osram z homologacją drogową, których niewielkie gabaryty i rozsądny pobór mocy pozwolą na bezproblemowy montaż na niemal każdym motocyklu. Oczywiście lamp tego typu w ich ofercie jest znacznie więcej, ale niestety wszystkie projektowane z myślą głównie o samochodach, więc gabarytami i wagą nie spełnią oczekiwań większości motocyklistów. W pojedynczej lampie mamy 4 diody LED o łącznej mocy 22 W. Pchełka ma średnicę 8 cm i szerokość wynoszącą
mającą w najgrubszym miejscu 6 cm, także rozmiar jak najbardziej sensowny w przypadku motocyklistów. Po schemacie widzimy, że nawet pojedynczo powinny świecić nieco szerzej niż poprzednie lightbary, ale jednocześnie nie obcinać drastycznie zasięgu. Natężenie światła spada poniżej jednego luksa dopiero po przekroczeniu 240 metrów. Natomiast przy dwóch sztukach założonych po bokach motocykla różnica w szerokości światła powinna być już bardzo duża. Maksymalna wartość luksów, jaką udało się uzyskać na czujniku z pojedynczej lampy, to 2840. Plasuję to dokładnie pomiędzy tym 14W spotem, a lampami ze skupioną wiązką o mocy 18 i 19 W. Pamiętajmy, że jest to pojedyncza lampa określana jako wide, czyli o znacznie szerszym promieniu światła niż spoty. Z ciekawości zrobiłem również próbę przy dwóch lampach, czyli tak jak większość osób powinna je montować. Nie interesowałem się nigdy za mocno tym tematem, ale teoretycznie natężenie światła powinno chyba być w takim przypadku 2 razy takie i rzeczywiście tak jest. Para takich lamp uzyskuje w tych samych warunkach niemal idealnie równo 2 razy taki wynik, bo 5720 luksów. Jest to znacznie więcej niż najmocniejszy z testowanych spotów, który uzyskał w tych samych warunkach 4210 luksów. Pamiętajmy jednak, że zawsze jest coś za coś. Tam uzyskaliśmy ten wynik z 19 W, tutaj łącząc lampy w parę potrzebujemy ich już 44. W rzeczywistości te pchełki w podwójnej konfiguracji świecą zaskakująco dobrze. Dzięki możliwości regulacji każdej z osobna możemy skupiać światło na drodze przed nami lub rzucać więcej światła na pobocza. Na statywie zamontowane są świecące centralnie na wprost, co daje zadowalający zasięg i najszersze pole świecenia, zaczynające się dodatkowo najbliżej motocykla ze wszystkich dotychczasowych lamp. Można by je nawet zamontować skierowane lekko na zewnątrz, by jeszcze zwiększyć szerokość pola widzenia. Dość dobra opcja dla osób szukających rozwiązania zarówno na asfalt, jak i na zbyry. Mimo iż są określone jako wide, z zasięgiem światła nie ma jakiegoś rażącego problemu, nie jest najlepszy, ale wystarczający. Jeśli chodzi o zbyry, również ujdzie. W takich warunkach oczywiście przydałoby się, by świeciły jeszcze szerzej, ale nie można mieć wszystkiego w tak malutkiej lampce. Światło jest ładnie rozprowadzone po całym środkowym polu widzenia, bez żadnych dziur, plam czy dziwnych kształtów rozpraszających naszą uwagę. Te lampki jak najbardziej dają radę samodzielnie i mogą być też z powodzeniem stosowane w zestawie z którymkolwiek spotem, jako światła uzupełniające nam niedoświetlane przez tamte lampy boki. Da nam to bardzo uniwersalny zestaw asfaltowy, który sprawdzi się już dość dobrze również na zbyrach. Może nie świecą tak szeroko jak niektóre lampy offroadowe, ale w tym przypadku dalej mamy cały homologowany zestaw. Teraz już ostatnia z lamp o relatywnie niedużych rozmiarach, posiadających homologację drogową. Tak jak widać w ofercie marki Osram, nie jest takich lamp tak naprawdę za dużo, bo tylko 4 czy 5 modeli, z czego tylko jedne lampy boczne, a reszta to lightbary. Ten model, czyli VX180 SP-DR, o którym teraz będzie mowa, można powiedzieć, że ledwo się już do naszej kategorii załapuje. Wszystko przez wymiary, a dokładnie przez wysokość tej lampy, bo pozostałe parametry oraz światło, jakie generuje, na pewno zainteresuje wielu z Was. Lampa posiada rekordową ilość aż 12 diod LED umieszczonych w dwóch rzędach po 6 sztuk o łącznej mocy 24 W. Na samej lampie typ wiązki jest określony jako spot, ale sami zobaczycie, że lampa świeci jak typowe combo, czyli połączenie diod świecących szeroko, jak i świecących skupionym światłem. Lampa ma niecałe 17 cm długości, wysokości niestety prawie 7 i szerokości niecałe 6. Po schemacie widzimy, że da najszerszą wiązkę ze wszystkich sprawdzanych wcześniej lamp, a zasięg powinien być jeszcze akceptowalny, ponieważ natężenie światła spada poniżej jednego luksa dopiero po przekroczeniu 200 metrów. Te lampy można znaleźć najczęściej w cenach od około 300 zł w górę, ale na ten model trafia się również sporo dobrych okazji. Maksymalna ilość luksów, jaką udało się osiągnąć na mierniku, to niecałe 2000. Po świetle w garażu widać, jak szeroko będzie oświetlała całą strefę przed motocyklem. Rzeczywiście określenie jej charakterystyki jako spot wydaje się mocno nietrafione, ponieważ jest to lampa świecąca najszerzej ze wszystkich dotychczas sprawdzanych. Bardzo dobra dla osób jeżdżących sporo po zbyrach, którzy chcą tylko jedną lampę o niskim poborze, a nie składać większe i bardziej prądożerne zestawy. Oczywiście pod warunkiem, że znajdą miejsce na takiego grubaska, pamiętajmy o tych 7 cm wysokości. Na asfalcie również będzie z niej trochę pożytku, może strumień światła nie sięga tak daleko jak w innych lightbarach typu spot, ale da się z tym żyć i to, co robi ta lampa na tych pierwszych kilkudziesięciu metrach przed motocyklem, to coś pięknego. Bardzo szeroko i równomiernie oświetla nam całą drogę oraz dużą część pobocza. Bez problemu można by jej używać solo albo w konfiguracji z tymi okrągłymi pchełkami WX80WD, które oglądaliśmy przed chwilą. Zobaczcie sami, jaka jest różnica na szerokość między 19W spotem a tą lampą. Co jest dla kogo bardziej odpowiednie, będzie się tak naprawdę sprowadzało do tego, gdzie ktoś więcej jeździ, z jakimi prędkościami i innych indywidualnych preferencji.
Tak naprawdę to by było na tyle z oferty lamp Osram o wymiarach umożliwiających w miarę normalny montaż na motocyklach i jednocześnie dopuszczonych do stosowania na drogach. Najwięksi śmiałkowie lub posiadacze naprawdę dużych maszyn mogą się jeszcze pokusić o założenie dwóch zarąbiście świecących lamp, ale których wymiary są już na granicy zdrowego rozsądku w przypadku montażu na motocyklu. Mowa o modelu VX250SP oraz VX250CB, czyli tak naprawdę powiększonych wersji dwóch lamp, które przed momentem sprawdzaliśmy. Pierwsza z nich to jeszcze mocniejsza wersja najlepszego spota z tego porównania, ma dołożone 3 dodatkowe diody, moc podbita z 19 na 27 W, przez co świeci odrobinę szerzej, ale przede wszystkim jeszcze dalej. Natężenie jej światła spada poniżej 1 luksa dopiero po niemal 320 metrach. Charakterystyka świecenia tej lampy się zasadniczo nie zmienia, robi to samo co mniejsza siostra, tylko lepiej. Maksymalne natężenie światła na czujniku podbija z 4210 na blisko 6000 luksów. Co do wymiarów, jej wysokość oraz szerokość pozostały bez zmian, natomiast jest o 8 cm dłuższa, ponieważ ma trochę ponad 27 cm długości. Ceny takich lamp zaczynają się od około 400 zł. Lampa świetna dla osób trzymających się głównie asfaltu, bije na głowę praktycznie każde fabryczne światła długie w motocyklach, tylko pytanie, czy ktoś da radę to u siebie fajnie wpasować, żeby nie wyglądało tragicznie? Być może. Na KTM-ie zasadniczo się mieści i można by ją podmienić z tą mniejszą wersją. Osobiście wolę aktualny zestaw, który mniej rzuca się w oczy i nie szpeci frontu maszyny. Wiadomo, do niektórych motocykli taka lampa pasuje bardziej, do innych mniej i jest to na pewno również rzecz gustu. Z wymiarami tej drugiej powiększonej lampy, czyli VX250CB, jest niestety jeszcze gorzej. Wspominam o niej całkowicie poza tematem, bo świeci rewelacyjnie, ale nie wiem, czy znajdzie się ktokolwiek, kto da radę to sensownie zamontować na motocyklu. Lampa byłaby świetna dla osób łączących Zbyrę z asfaltem, ale nie dość, że nawet w mniejszej wersji była już wysoka na 7 cm, to teraz ma jeszcze około 30,5 cm długości. Dołożyli po bokach drugie tyle, bo kolejnych 12 diod, ale dających dużo bardziej rozproszone światło. Moc poszła z 24 na 36 W i co ciekawe, natężenie światła spada poniżej 1 luksa po 170 metrach, a nie po 200 jak w przypadku mniejszej wersji. Natomiast szerokość samego światła spuchła jak gęba po odwiedzinach osy w kasku. Cenowo te lampy stoją bardzo podobnie jak te poprzednie, czyli zaczynają się od około 400 w górę. Maksymalne natężenie światła na mierniku pokazało 2000 luksów, czyli niemal identycznie jak w przypadku mniejszej wersji. Lampa robi nam dzień na kilkadziesiąt metrów przed motocyklem i na prawie całą szerokość kadru. Zasięg nie jest duży, ale jeszcze da się z nim żyć. Tutaj porównanie z tym najmocniejszym powiększonym spotem, a tutaj z tą samą lampą, tylko w tej skróconej wersji. Szkoda, że nie mają w ofercie tak mocno świecącej lampy, tylko o połowę mniejszej. Na koniec jeszcze tylko jeden specjalny produkt, jedyny właściwy wybór dla tych wszystkich motoinfluencerów, których mi co chwilę podsyłacie, poobwieszanych śmieciami, lustrzankami na patykach, 7 kompletami lamp i 4 kompletami kufrów. Bankowo spodoba im się ten 5-kilogramowy zestaw 2 razy MX180 Combo. Twoja lampka ma 8 cm średnicy? No to słodkie. Moja ma ponad 20. Twoja waży 450 gramów? Urocze. Moja po 2,5 kg na stronę. Twoje te lampki są po ile? 200-300 zł? Ja mam dwie, każda po 1100 mordo. Twoje świecą szeroko albo daleko? Moje świecą szeroko, a na czujniku dalej robią po 5000 luksów na sztukę. Ty swoimi próbujesz tam dojrzeć jakieś sarenki, zajączki na poboczu, tak? No próbuj. Ja moimi mogę przeszukiwać dna jezior albo kontaktować się z cywilizacjami na obcych planetach. Za duże i za ciężkie do jazdy na motocyklu? Przecież ja w ogóle nie jeżdżę, bo by mi to wszystko poodpadało. Pożartowaliśmy sobie chwilkę. Oczywiście nie ma co za mocno spinać pośladków. Każdy może sobie przyczepiać do swojego motocykla i kasku, co tylko chce. Warto jedynie umieć odróżniać totalne głupoty z internetu od dobrych rozwiązań. W każdym razie najwyższa pora kończyć dzisiejszą robotę. Podsumowanie będzie krótkie. Napatrzyłem się przez 2 noce na te wszystkie lampy na żywo i osobom zastanawiającym się nad wyborem wśród tych produktów mogę nieco ułatwić temat. Nie będę tutaj mówił o tych XL-kach. Jeśli Ci się to jakimś cudem zmieści na motocyklu i nie przeszkadza Ci latanie z taką bagietą, to mocniejszych świateł w tym zestawieniu nie znajdziesz. Natomiast jeśli chodzi o lampy w bardziej motocyklowych rozmiarach, sprawa ma się następująco. Jeśli chcesz tylko jeden rodzaj lampy, bo na przykład musisz mocno uważać z poborem, nie masz miejsca na więcej lub po prostu kierujesz się względami estetycznymi,
estetycznymi, to dla większości osób najlepszym wyborem będzie, według mnie, założenie tych okrągłych pchełek VX80WD. Ewentualnie, jeśli masz gdzie i jak wcisnąć takiego grubaska, to może być Lightbar VX180SP DR. Zyskujesz o niemal połowę mniejszy pobór mocy kosztem mniejszego zasięgu, ale dalej masz bardzo dużą szerokość światła. Osoby, które brzydzą się zjeżdżaniem z asfaltu i jednocześnie czują, że ich światła długie pozostawiają sporo do życzenia, mogą pomyśleć o spocie VX180SP SR. Zdecydowanie największy zasięg ze wszystkich małych lightbarów i tylko 3,5 cm grubości, więc powinno być dość łatwo znaleźć na niego miejsce. Jeśli natomiast ktoś chce zdecydowanie więcej światła i myśli nad zestawem, to wybór w tej ofercie jest według mnie dość prosty. Do jazdy mieszanej na boki pchełki VX80WD skierowane centralnie do przodu, by uzyskać z nich jak największy zasięg, a na front ten grubasek VX180SP DR, który zrobi bardzo przytulną atmosferę bezpośrednio i szeroko przed motocyklem. Osoby, którym ten lightbar się w żaden sposób nie mieści oraz ci, którzy nie zjeżdżają z czarnego, mogą podmienić go na wąskiego spota VX180SP SR i pchełki kierujemy wtedy lekko na zewnątrz, uzyskując szerokość, której temu lightbarowi trochę brakuje. Każda z lamp w tym zestawieniu, nawet założona pojedynczo, zrobi sporą różnicę w doświetlaniu. Ja mówię tylko o najlepszym wyborze wyłącznie w mojej ocenie. Mimo iż oferta lamp Osram była tworzona głównie z myślą o samochodach, to da się tu znaleźć kilka ciekawych perełek pasujących do motocykli i nie wydać majątku. Nie ukrywam, że super byłoby zobaczyć w przyszłości chociaż kilka produktów stworzonych specjalnie pod dwa kółka. Mogłyby oferować nieco większą moc zamkniętą w małej formie, na przykład boczne okrągłe lampy o średnicy około 10 cm, mocy około 30-40 W każda, mające od razu w zestawie uchwyty na gmole. Super byłoby również zobaczyć mocniejsze, ale płaskie lightbary, które nie przekraczałyby 20 cm długości. Tak jak wspominałem na początku tego filmu, dzięki uprzejmości marki Osram, większość lamp z tego filmu trafi do Was. By wziąć udział w tym rozdaniu, wystarczy zasubskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i dodać komentarz, która z tych lamp by się Wam najbardziej przydała oraz czy jeździcie sam asfalt, same zbyry, czy łączycie oba te światy. Lampy, które do Was trafią, to konkretnie lightbary SX180SP, 3 sztuki FX125SP, VX180SP SR i VX180SP DR oraz komplet tych dwóch okrągłych lamp bocznych VX80WD. Zwycięzcy będą podani jak zawsze w kolejnym odcinku LPG na tym kanale. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.